Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Arachnohobia Hodowla Ptaszników. Witam się z wami tym tekstem od blisko 4 lat i może drobna część z was wie, że od 4 lat chodził mi po głowie pewien film. Myślę, że nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli powiem wam, że właśnie jest to ten film, który teraz oglądacie. Wyobraźcie sobie, że do właściciela tego filmu dobijałem się od blisko 4 lat. Tutaj na dowód screeny. Tak więc myślę, że jest to piękne świadectwo tego, że jestem zajebiście uparty i bardzo trudno się mnie pozbyć, jeśli czegoś chcę. Tak więc zapraszam was na seans filmu. Uważam, że ten materiał zobaczy 99,9% polskich pajęczarzy. Ta 1/10 to po prostu osoby, które były u Wojtasa i pewnie sam Wojtas. Tak więc zakładam, że obejrzy to po prostu całe absolutnie pajęczarskie community. Nie przedłużając, zapraszam was do odcinka z największej hodowli ptaszników w Polsce. I nie, jeszcze nie jest to odcinek z mojej hodowli. Taki drobny żart. Zobaczcie sami, co tam się w ogóle dzieje. A, jest to jedna z 4 hodowli. Tak więc, jeśli chcecie zobaczyć więcej, to za chwilę drobne info, jak do tego możecie wy się bezpośrednio przyczynić. Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w miejscu, do którego od blisko 4 lat pragnąłem się wybrać. Jest to na ten moment jedna z największych, największa hodowla najprawdopodobniej. Z tych, o których wiadomo, największa hodowla ptaszników w Polsce. Jesteśmy w jednym z kilku oddziałów. Jednym z 4 miejsc, gdzie ta hodowla się znajduje, a rozmach tego miejsca już naprawdę jest godny podziwu. Jesteśmy w hodowli Spiders World EU wraz z właścicielem. Siemanko, Charlie z tej strony. Pewnie młodsza część widowni, młodsza część oglądających nie będzie za bardzo wiedziała, kim jest ta osoba, natomiast myślę, że wkład Wojtasa, ponieważ tak ma Wojciech na imię, jest no przeogromny, jeśli chodzi o polskie pajęczarstwo. W ogóle wydaje mi się, że o europejskie, czy można się nawet Podglążą światowe. Właśnie o to chciałem powiedzieć. Wojtku, no generalnie byłem już u ciebie raz i to miejsce naprawdę jest przepotężne. Mam nadzieję, że nas dzisiaj fajnie tutaj oprowadzisz, opowiesz, jak to tutaj wszystko funkcjonuje. Wojtku, przedstaw nam się. Siemanko. Charlie z tej strony, Wojtek prywatnie. Pająkami się zajmuję już na pewno ponad 20 lat. No i dorobiłem się takiej hodowli. Nie jest jakaś mega wielka, ale jest spora. Jaki To jest skromny. jedna część, może za 4 lata, jak znów się Przemek dobije do mnie, to zobaczycie kolejne. Właśnie, ja mam w ogóle propozycję co do tego drugiego odcinka, chociażby z tego drugiego miejsca, do którego dzisiaj nie pojedziemy. A few moments later. Tak więc moja propozycja co do tego drugiego filmu, o którym rozmawialiśmy, może być taka, że otworzymy teraz zrzutkę na Fundację Epicrates i jeśli zbierze się tam odpowiednia kwota wam się wyświetli tutaj, jak ustalimy z Wojtkiem, to Wojtek wpuści nas, żeby pokazać wam to drugie miejsce, które także jest, no tam jest generalnie też dość grubo. Tam jest grubo, bo tutaj za chwilę zobaczycie, no podejrzewam, że gdzieś w okolicy... Seba, ile tu będzie samic? No to zobaczycie może w granicach 1500 samic, ale są tylko samice rozrodowe. A jak pojedziemy na tamtą miejscówę, to zobaczycie ponad 1 000 000 pająków, takich, które są rozsyłane na cały świat, od malutkich do podrostków i Ej, też do ty w samic. ogóle powinieneś nagrywać stare filmy, wiesz jak ty dobrze wyglądasz tutaj, jak dobrze mówisz, to jest niesamowite. 10 000 polubień, Wojtek otwiera swój kanał, myślę, że to ma potencjał. To bez przeciągania, zaczynamy zwiedzaniem. Tutaj w ogóle jest pierwsza taka strefa bardziej chyba organizacyjna, prawda? Tak, tu jest spokój, w którym mamy taki, można to nazwać pokojem gospodarczym, czyli tutaj przygotowane są pojemniki, terraria, korek i całe prace odbywają się praktycznie Bardziej taki tutaj. obsługowy chyba To jest pokoik, nie? obsługowy, plus do tego jest łaźnia, w której jest duży zlew, w którym dezynfekujemy wszystkie pojemniki, myjemy itd. A już w kolejnych pomieszczeniach mamy już, no powiedzmy taką część hodowlaną mocno. Tutaj jeszcze w tym pomieszczeniu zobaczycie też żywe pająki, bo mamy samce, które są w niższej temperaturze, albo samce, które my chcemy spowolnić, które chcemy sobie dotrzymać do odpowiednich samic.
ale całe serce jest tam dalej. Kozak, no i to jest strefa, która mi się mega podoba. W ogóle, no nie trudno nie zauważyć tych ramek, których tutaj też jest dość pokaźna ilość. Jest masakrycznie dużo. A nagrywałeś też z początku te telefosy duże? Tutaj, tak jak Wojtek zaznacza, godne podziwu, naprawdę Czekaj, bo bycze. Trzeba pokazać, jaki to jest rozmiar, bo to są naprawdę... Ta samica w ogóle wygrała kiedyś pierwszą nagrodę na British Tarantula Society. No, Ty dużo tych nagród chyba w ogóle zebrałeś, jak A pamiętam. możemy pójść na górę, to pokażę Ci To zajawa, nagrody, to zobaczymy zajebiste trofea. są. No. Ona w takim szczytowej formie ważyła ponad 300 gram, nie? Czy Niesamowite, gramów, jak się niesamowite. Dobra, tak więc idziemy do tej strefy teraz bardziej takiej hodowlanej już na grubasie. Myślę, że co do ramek, które tutaj są, to też później zrobimy kadry na parę ciekawszych, które tutaj zasługują na uwagę. Tu jest fajna, ale to nie wiem, czy też później, nie? Bo ogólnie to jest pierwsza Seladonia, która wypuściła w hodowli młode. Ona była... Czy można powiedzieć, że z niej jakby mamy wszyscy na ten moment najprawdopodobniej młode u siebie, tak? Tak, znaczy no pewnie później jeszcze się tam dochodziły jakieś z odłowu, bo nielegalny odłów oczywiście kwitnie. Ale jak widać, sukces miał wielu ojców, nie? Pamiętam tą ramkę. Jak już byłem u Ciebie pierwszy raz kiedyś, to zwróciłem na nią uwagę. Tutaj oczywiście nieodłączny poradnik, żeby chłopacy wiedzieli, na czym bazować. Obowiązkowa lektura, jak mi się nudzi, to przychodzę i sobie czytam, później Bardzo piszę dobrze. wiersze i... Wiesz, warto mieć dobre wzorce, Wojtek, No, nie? tak. Wojtek, bo ludzie będą pytać, jak Ty ogrzewasz, jakimi matami grzewczymi, bla bla bla, a tutaj myślę, że trzeba powiedzieć ludziom otwarcie, jak Dobrze, wygląda to ja powiem sytuacja. wprost. Jak budowałem ten dom, to budowałem piwnicę tylko i wyłącznie pod pająki, więc tu jest każdy szczegół jest przemyślany, włącznie z ogrzewaniem jest podłogowe. Więc cieplutko w nóżki, chodzimy w ogóle bez butów. Duży nacisk też kładłem właśnie na to, żeby nie było żadnych płytek, glazury czy kafelków, jak to tam w różnych częściach Polski jest przedstawiane. Ja mam tutaj żywicę epoksydową, która jest świetna w czyszczeniu i nie ma żadnych fug, także bez problemu to można przejechać mopem, nic nie zostaje. Bo warto powiedzieć, że jesteśmy w piwniczym pokoju i to jest tutaj dom Wojciecha, tak więc no ten dom, tak jak sam mówiłeś, był stricte projektowany też pod... Tak, piwnica była projektowana głównie pod pająki. W każdym pokoju mamy sterowanie tego ogrzewania, Więc tutaj naprawdę... czyli mamy w sumie takie 3 strefy, jeśli chodzi o temperaturę, o gatunki, które chcemy trzymać w odpowiednich warunkach. Mam do tego specjalnie na piwnicy rekuperator, czyli takie wymuszoną wymianę powietrza. Nie jest to tak jak w tradycyjnych domach wentylacja grawitacyjna, tylko mechaniczna. Dużo też to ułatwia, jest co prawda ciężej jest utrzymać wilgotność, ale no jest wymiana tego powietrza dużo lepsza. I też jest odzysk ciepła przez to. Ja sobie na przykład zrobiłem tak, że wyrzut powietrza ciepłego zrobiłem do garażu u siebie, więc mam ocieplany garaż za darmo, bo to powietrze normalnie by szło na zewnątrz. A uważasz, że jest to duża oszczędność jakby względem tego, co tutaj mogłoby być używane, jeśli chodzi o ogrzewanie? Ja tak naprawdę płacę śmieszne pieniądze, tu jest 137 m2 i płacę... Sama piwnica. Tak, sama piwnica i śmieszne pieniądze płacę za ogrzewanie. Bo niezależnie czy jest lato czy zima, mi wychodzi w granicach 600 zł ogrzewanie miesięczne. No to super, za jest- taką powierzchnię za naprawdę Taką za taką temperaturę. jest tu ciepło. Jest ciepło. No, Bardzo ciepło. Teraz jak potwieraliśmy drzwi, to jest 25,2 stopnia, nie? Ale to jest rzecz, jak wszedłem, to mnie rozbroiło, wiesz o co chodzi, że każdy pokój jest tutaj sterowany osobno, to jest dokładnie. potężna rzecz. Myślę, że przejdziemy teraz do regałów, bo to też bardzo ciekawa rzecz, jaką tutaj masz zastosowaną. Regały akurat robiliśmy sobie sami, te są na stałe, więc tutaj nie ma możliwości regulacji wysokości półek. Ale tutaj już taki najprostszy system, który był kupowany gdzieś w jakimś markecie, możemy sobie regulować, jakbyśmy chcieli przenosić do tego pokoju, nie wiem, ptaszniki nadrzewne, które mają wyższe te teraria, To jest świetne. zamieniać i to możemy sobie regulować półki po prostu, nie? To jest super rozwiązanie, bardzo mi się to podoba, bo też uważam, że miejsca troszkę, wiesz co, nie zabierają ci, jak ja mam na przykład regały, to jednak one są bardziej gabarytowe. Tutaj masz fajną tą możliwość manewrowania, tym bardzo swobodnego na dobrą sprawę, dzięki tym nóżkom, nie? Więc no konkret. No i jeszcze do regałów mogę dodać tylko to, że jakby ktoś się przymierzał, to ja sobie sprawdziłem na własnym przykładzie przez te wszystkie lata, że warto jest zostawić dosyć dużą przestrzeń od spodu. Z prostej przyczyny, jak ucieknie ci jakiś pająk, a umówmy się, czasami uciekają, Jasne.
to nie masz problemu, że on się gdzieś schowa, wciśnie i tutaj bez problemu jest wyłapywany w tych pokojach, nie? Bo widzisz po prostu, gdzie on jest. Ale dobra, skupmy się na tym, co tutaj zasadniczo w tym pokoju głównie mamy, bo tak jak rozmawialiśmy, mamy tutaj parę stref, jeśli chodzi o temperatury, o warunki, a w tym pokoju znajdują się pająki głównie, jakbyś mu umiał przybliżyć? Wiesz co, tu jest ogólnie dosyć duży przestrzał, bo to jest, wiesz, 25 stopni to nie jest temperatura, którą można przystosować do jednego gatunku, więc mamy, wiesz, od dużej ilości chromatopen. Tutaj na dole można zauważyć góra chromek. To jest stado rozrodowe, że tak powiem. Tutaj warto zaznaczyć, wszędzie są chromy, w sensie tak? Tak, tu są wszędzie chromy. A tu masz na przykład chromy w pojemnikach, bo my odkarmiamy samice w pojemnikach i dopiero jak są odkarmione wrzucamy do terariów. I później jest. Super, bo wtedy rozumiem, turasy ci gdzieś, czy nie wiem, czym karmicie, świerszczem? akurat i dubią i świerszczem. No to super, bo wtedy rzeczywiście się nie zakopują, nie robią się syfy, no. Jak one się odkarmią, to już dostają takie docelowe, są w stanie, wiesz, wytworzyć feromony, jak są gotowe do kopulacji. Aha. I wtedy po prostu łączymy z samcem i Super jest opcja. dużo łatwiej, nie? Ludzi pewnie będzie zastanawiał, o co chodzi z miseczkami, a to chyba dość oczywista rzecz, jeśli chodzi o nietopienie się. Tak, to jest, wiesz co, każdy, kto przychodzi tutaj na hodowlę, pyta, czemu są te żwirki w pojemniczkach. One są tylko z jednej prostej przyczyny. Bezkręgowce, owady, którymi karmimy, są tak głupie, że one się zawsze w tym topiły. A jak mają ten żwirek, to się Mają nie opcję gdzieś zaczepić, bo te ścianki są oczywiście śliskie. W ogóle myślę, że z tego materiału będzie bardzo dużo, wiesz co, nie takiej treści fajnej, wizualnej dla ludzi, ale też dużo takiej merytoryki i ciekawych zastosowań do hodowli, bo to są... No, ja chociażby nie wiedziałem o takim rozwiązaniu, jak chodzi o, wiesz co, rozkarmianie samic do... No to akurat wymyślili chłopaki u mnie. Tak? No, wpadli sobie na to. To myślę, że jakaś podwyżka z tutaj powinna początku wlecieć. Nie byłem, wiesz, entuzjastą tego sposobu, ale zdaję egzamin, nie? Seba, zdaje egzamin? Jak najbardziej. Słuchajcie, no jest tego tutaj naprawdę sporo, a warto zaznaczyć, to jest jeden z ilu pokoi? Z 3 hodowlanych. 3 hodowlanych, przy czym no tutaj są same naprawdę dorosłe samice. Tutaj są dalej chromki. Tak, to są dalej chromki, no. Moi drodzy, patrzcie na to, bo ja myślałem, że tam się te chromki skończyły. A okazuje się, że... Okazuje się, że to jest cały regał chromatopem. Masakra. W tej temperaturze mamy też trochę Afryki, tutaj są na przykład widzę harpaki, harpki. nie? Kulkripes, Siedzą ładne, dorosłe. i także mamy taki dosyć duży miks w tym pokoju, zresztą w drugim też, bo jest to tak regulowane, przenoszone, żeby wtedy, kiedy potrzebują tej wyższej temperatury, żeby były przenoszone do odpowiedniego miejsca, nie? Niektóre są takie, które trzymamy cały czas w jednym miejscu, bo im to wystarcza, nie? Tak na przykład te to chyba nigdy nie były przenoszone, te awikularie. I to pamiętam w tych terariach. W ogóle bardzo ciekawy rozmiar to jest, uważam. W sensie wystarczający, jak najbardziej. Bez problemu robią tu kokony. Tu nawet jest Soretama jest z kokonem, widzę? Tak, tu jest Soretama z kokonem. Tak więc fajną Ibraporę już na ten moment mamy tutaj. Ibrapora Soretama. Myślę, że jeszcze jakieś parę fajnych kulek dzisiaj znajdziemy tutaj, co? No na pewno coś tam wygrzebiemy, no. Na pewno Spoko. Tak więc tutaj awki, jak pytacie o minimalne rozmiary dla pająków, tak widzicie, nie ma czegoś takiego, bo jeśli w takich się mnożą, to znaczy, że są one wystarczające. Z takiego prostego, wiesz, z autopsji, jak jeździliśmy do dżungli szukać pająków i obserwowaliśmy te pająki, to dużo do szczęścia nie potrzebuje. Wiesz, no, takie rozczulanie się nad dużym zbiornikiem dla nich, gdzie on i tak jak sobie zrobi gniazdo w jednym miejscu, to on tylko wychodzi po pokarm z tego gniazda tak naprawdę. Dokładnie, ważne, żeby się miał gdzie obrócić, Oczywiście. wyliniać i tyle. Super. Dobra, myślę, że ten pokój mamy z grubsza, bo nie ma co się rozczulać nad każdym terrarium, bo nie starczyłoby nam czasu na tym Tu kanale. masz fajne pająki, te możesz, bo to są tropikale. I one mają takie zrobione... A to są Hylobrachys Tropical Blue. no. Tak więc tutaj mamy, tak jak Wojtek napomknął, Hylobrachys SP Tropical Blue, czyli stosunkowo nowy w sumie gatunek w hodowlach. No, mają tak... Ja nigdy ich nie widziałem na żywo, przyznam ci się szczerze. Mogę ci wygnać, tu jest taka dosyć duża samica. Ale w ogóle bardzo, bardzo specyficzny pojemnik, w sensie jak chodzi o podłoże. Typowo piach tutaj siedzi, To tak? jest tak biotopowo zrobione. Aha, czyli tutaj widzicie, Wojciech trzyma na piachu te oto osobniki. Moi drodzy, pierwszy raz na tym kanale i podejrzewam, że w sumie jeden z pierwszych razy na YouTubie tutaj, polskim na pewno, Hylobrachys Tropical Blue, dorosła samica, w pełnej okazałości. A jak widzicie z góry taki brzydki szarak, tak? Tak, no to jak zazwyczaj Hylobrachysy. Powiedz mi, one mają oprócz przednich odnóży dwóch jeszcze tylne, delikatnie, tak? No. Tak więc no, taki Electric Blue, ale na wypasie. Fajnie, mieliśmy fajne pajączki tutaj na kadrze. Tutaj widzę w ogóle góra balw, ale to
To są akurat, wiesz, takie balfy, które jeszcze nie są dorosłe, Aha. ale za chwilę będą dostawać, bo my mamy tak, że do szkła dajemy dopiero dorosłe. Dorosłe samiczki. Spoko. Tutaj co siedzi? Też balfy. Też balfy, balf mamy dużo, no to jest mocne zapotrzebowanie. Także Dokładnie są balfy. tak, balfki fajne. A macie te balfy SP Gold? No właśnie nie mam tych jeszcze, nie? Chłopakom się udało, a jeszcze nie mam. No. No. Kto obserwuje grupki, ten wie. Myślę, że tutaj kolejny Chociaż pokój. według Niemców, naszych guru pajęczarskich, to oczywiście nie są goldy. Mam nadzieję, że sobie włączą translator, bo nie jesteście najlepsi w tych pająkach. Oj, nie. Uuu, mocny statement. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego pokoju, tutaj wyraźnie cieplej, można poczuć w nogi. Tak, no. Temperatura No, też. teraz spadła ta temperatura, bo mamy otwarte, nie? Mamy Ale pootwierane zdecydowanie. Ona tu dochodzi do 28 stopni. Super. I tutaj mamy pokój z, uwaga moi drodzy, Pokój z brachypelmami, z gramostolami, z ornitoktonusami i to jest na przykład Abrotibellis z kokonem. Mamy tutaj też, nie wiem, no indyjskie gatunki na pewno, bo i pecyngoterie są i są, o tu jest na przykład dewamata. Dewamatki, fajne tak, zbiorniki, zawsze mi się to u was mają podoba. zrobione tak właśnie też biotopowo mocno. Znaczy oczywiście w naturze nie ma tego korka, nie? Tylko Mhm. ten korek tutaj jest, żeby to przytrzymało wszystko, ale one robią sobie właśnie na takich pionowych Tutaj myślę, że wrzucę jakąś fotę z tego biotopu od Devomat. No ale tak, no mamy tutaj tych pajączków ogromnie dużo, jakieś samiczki Tripepi. Tak, no to też Ameryka Południowa, taka, która Wiadomo. bardziej lubi ciepło, też jest tutaj, no nie? Fajnie, braszki tutaj myślę, że też są ważnym elementem, co jak chodzi o twój początek w sumie z pająkami, bo nie chcę się rozwodzić na ten temat, ale myślę, że początek na pewno będzie interesował, no od czegoś musiałeś zacząć, zanim miałeś jeden pokój czy jeden regał z pająkami. Ja zacząłem od brachypelmy jeszcze wtedy Epicuranon i brachypelmy Smithy. To były pierwsze moje dwa pająki, ale to było tylko kwestia kilku tygodni i później już miałem coraz więcej i się zajawiłem mocno wtedy na to. Pierwszym gatunkiem, który rozmnożyłem, to w ogóle była jeszcze wtedy brachypelma angustum. Angustum, Tak, no. tak. I 912 młodych miałem, pamiętam. Fajnie, takie widzisz rzeczy, które innych kokonów nigdy nie zapamiętasz, tak jak na przykład pierwszych, nie? To jest to. Drobne wcięcie w ogóle, fun fact. Co do pierwszego rozmnożenia, jakie kiedykolwiek było u mnie, wydarzyło się to równo 7 lat temu. Znalazłem na Facebooku właśnie post z tym kokonem i pamiętam dokładnie ilość sztuk, 172 sztuki w Salmon Post Cambridge i sztukę z tego kokonu mam właśnie tutaj. Jest to moja dorosła samica, no na ten moment ostatnia sztuka, jaka mi została z tego kokonu, tak więc, no, tak jak powiedział Wojtas, czy ja powiedziałem, są rzeczy, których się po prostu nie zapomina i głównie są to te właśnie pierwsze rozmnożenia. Cóż tutaj mamy? Też chyba Ameryka dalej. Tu jest Tutaj widzę tak, bardzo że fajne tu- widoki. Tu masz no, nasze kochane, które przywieźliśmy z Kubą, które no, chyba najwięcej emocji nam przysporzyły tak naprawdę. Czekaj, przy spróbujemy poszukiwaniach. otworzyć. Albo nie, Czekaj, bo pomogę ci. zepsujemy jej to. Dobrze, moi drodzy, tutaj dolna półeczka mnie zainteresowała. Oczywiście klasyk hodowlany. I można śmiało powiedzieć, że to klasyk, który nam przyniósł z Kubą chyba najwięcej emocji, jak żeśmy go Z Kubą oczywiście chodzi o Kubę Skowronka, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, ale tutaj Jakub Lark. Wojciech tutaj z Kubą, no to zdecydowanie takie duo, można powiedzieć, przez długi czas. Tak, długo jeździliśmy razem na wyprawy i no, bardzo fajny okres w moim życiu, nie? Wiele krajów zwiedziliśmy, wiele pająków widzieliśmy, wiele znaleźliśmy, wiele wykopaliśmy, złapaliśmy. Tak jak rozmawiałem w ogóle z Wojtkiem, książka na ten temat to byłaby, no uważam dla hodowców taki mocny, wiesz co, mocny item. W sensie ja na przykład bardzo chciałbym posłuchać, tak jak z Wojtkiem rozmawialiśmy może z godzinę przed nagrywaniem tego odcinka o tych wszystkich podróżach. Dla mnie to jest coś niesamowitego, bo jak byłem kiedyś młodszy, bo teraz Ja nie cię jestem jakiś pamiętam, jak ty super- z mamą przychodziłeś na giełdy, jak jeszcze jeździłem na giełdy. Przychodziłeś, byłeś takim szkrabem malutkim, przychodziłeś z mamą do stolika zawsze. Na giełdach, Tak, no. Z mamą, z tatą. Piękne czasy, ale to widzisz, też pamiętasz. No, pamiętam. Fajnie, tak więc myślę, że na ten temat można naprawdę by opowiadać, jeśli chodzi o te wszystkie podróże. Klasa, tutaj chyba wersji. Wersji, tu jakieś metki, widzisz metki na przykład, nie, czekaj, tu jest wersji kolor, tu są metki. Metki też nie potrzebują dużo miejsca, nie? I Też nie trzymam znacznie większych I powiem powiem ci szczerze, że w tych się zajebiście mnożą, nie? Tak. No, w tych się super mnożą i... No tu nawet jedną masz z kokonem też, nie? No, jakiś przypadkowy kokon metaliki jakby. Też samiczka z fajnym kokonem, nie? Klasa, no tak przypadkowo znaleziony kokon.
Właśnie, chcesz nam przybliżyć, jak działają u was te oznaczenia? Ja mam troszkę inny system, jeśli tak chodzi o... jak widzisz X-a czerwonego gdzieś, tak jak to na przykład na wersji, to są samice z kokonami, jak jest czerwony X. Czyli rynek wytrzymuje póki co mówisz w wersji kolor. Zawsze brakuje wersji na początku coś w roku. tym jest, Tu coś w tym jest, następna no. z kokonem. Także są i będą, raczej nie braknie, mam Tutaj nadzieję. taka ładna nam siedzi. Bardzo, bardzo ładnie wybarwione swoją drogą. Tak, to jest fajne. Moi drodzy, miseczki, tak jak widzimy, nie zawsze pomagają, jeśli chodzi o topienie się pająków. I mamy tutaj nimfę, to jest ezendami, Tak. która zanurkowała i na ten moment próbujemy ją wyciągnąć. Nie będziemy. Zobaczymy, ile ona tam pod wodą wytrzyma. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Może jakiś rekord czaśnie albo coś. Chłopie, jak tutaj nam zaraz ten Przecież sama zanurkowała, no co ty? To prawda, może wiesz, może ma taką pasję, nie? Słuchaj, od dziecka trzeba uczyć pływania, jak później są mistrzowie z tego wychodzą. Kurde, to powiem ci, miałem piękną samicę bromelikoli i mi zdechła ostatnio, a miałem ją dopuszczoną i... Bardzo delikatny gatunek. Bardzo, w ogóle, bardzo, no. Bromelikola. No ale chyba ją przesuszyłem delikatnie, tak mi się wydaje. Tutaj, tak jak gadał Wojtek, kokon seladonik gdzieś sobie u góry, tak, o, No, pod klapką jest O, tradycyjnie. nie zobaczymy, ale... No jest tutaj tego, Wojciechu, jest tutaj tego, tu jakieś poetki, wiolki. Wiesz, tutaj jest sporo miejsca na tych regałach, bo jest dosyć mocno żonglowane tymi przekładaniem tych samic. No plus też wiadomo, że to nie są wieczne zwierzęta, nie? I zakładam, że też jakaś część... To, że wiesz, że są po prostu roszady robione, nie? Bo, Roszady. tak, bo, bo czasami jest tak, że wiesz, trzeba przejść daną samicę, wyczyścić albo coś i się robi ta przestrzeń. Bywały czasy, że było tu zawalone całkowicie, ale... Tutaj chyba najfajniej, jak ludzie sobie wejdą na stronę twoją i zobaczą, bo ja oglądałem sobie archiwalne zdjęcia i jak mieliście te ściany rzeczywiście całe zaszklone, Ale to... mówisz o Facebooku chyba, Facebooku, nie? Facebooku, No, oczywiście. z Facebooka my już nie korzystamy. No właśnie zauważyłem ostatnio, wiesz? Nie ma czasu na to. Jeszcze by było więcej zamówień, to kto by to, wiesz, ogarnął. Dobra, tak więc ten pokój mamy już z grubsza opanowany i wchodzimy teraz do, wydaje mi się, najmniejszej, ale najciekawszej strefy, dla mnie przynajmniej. I tutaj najzimniejsza i tutaj naprawdę można to odczuć, 23 i w nóżki zimno. A tutaj warto zaznaczyć, że było cały czas zamknięte, czyli Tak. jakbyśmy teraz otwarli, to na pewno by się jeszcze bardziej wychłodziło. No. I co to jest, Tutaj Wojciechu? dopędzamy maksymalnie do 24 stopni. Tutaj są głównie terafosy, xenestisy, pambobeteusy, megafobemy. Pająki, które potrzebują jednak tej niższej temperatury. Ich nie ma co przegrzewać, nie? Bo z tego co się orientuję, jeśli przegrzewasz takiego na przykład dopuszczone pampo, to te jajka już od razu w nich nawet się tak naprawdę gdzieś tam... Powiem Ci ciekawostkę, jak wpadłem na to, jak mnożyć pampo. Grube lata temu, kiedy nie było takich większych informacji na temat mnożenia. Jak przenosiłem hodowlę, to miałem taki bufor czasowy, że nie skończyliśmy w jednym miejscu, a to jeszcze nie tutaj, a musiałem przenieść z innego miejsca. I pająki trzymałem, wszystkie samice były na ręczniku papierowym, w pudełkach, nie wiem ile one mają litrów, 3, 2,5, wiesz, które takie, w takich, nie? No te co masz balf, tylko wyższe, no. 1,75, 1,5. No, w 1,5 litrowych były duże samice, wszystkie, bo tylko chodziło o to, żeby je przetrzymać przez ten okres. No ale pechowo, teraz to szczęśliwie, okazało się, że niektóre samice miały pambobeteusów podopuszczane i włożyłem je do małego pomieszczenia, w którym miały przetrzymać ten okres. I wszystkie złożyły kokony. I mówię, cholera, wiesz, taka strata, nie? Tyle kokonów. I wszystkie co do jednego kokony były perfekcyjne. Ale to miałeś dopuszczone samice, czy dopuszczone? Tak, i wszystkie kokony były perfekcyjne. I wtedy właśnie wymyśliłem, że... Znaczy, mogą się ze mną ludzie nie zgadzać, możecie hodować jak chcecie, nie? Ja sobie hoduję tak i mam efekty bardzo fajne. I wtedy właśnie zrobiłem tak, że wszystkie pambobeteusy trzymałem w niższej temperaturze i od tamtej pory nie było w ogóle problemu. Stary, to taki poradnik będzie, że za chwilę będzie wysyp pambobeteusów. Dobra, to są w ogóle terraria, które mi się bardzo podobają osobiście, bo tutaj mamy żywe terafosy i to... No takie, nie wiem, tego na filmie nie będzie widać ogólnie, jak chodzi o wielkość, ale są naprawdę, no chyba jedne z większych, jakie miałem okazję kiedykolwiek widzieć. No to są już takie dosyć wiekowe samice, one są już wciąż sprawne, jeśli chodzi o rozmnażanie. No już masę mają, wielkość mają taką zacną, nie? I one mają tutaj, może od razu powiem o tych pojemnikach, nie? Bo tam mówiliśmy, że dużo miejsca nie potrzebują. To są jeszcze tak naprawdę zbiorniki. Mogę sobie otworzyć ją? Jasne. To są zbiorniki, które ja robiłem jeszcze za czasów, kiedy myślałem, że potrzebują dużo miejsca.
Dlatego są takie olbrzymie i szkoda się ich pozbyć po są prostu. przepotężne, no. Tak, ale nie potrzebują takich dużych zbiorników, więc tym się nie sugerujcie, że one są akurat w takich dużych, bo tam dalej już są też te same gatunki, tylko w mniejszych zbiornikach i jest ten sam efekt. To przejdźmy do nich, zobaczmy co tutaj się dalej terafosy bez zaskoczenia. Już tutaj rzeczywiście wiesz co widać, że te terafosy są mniejsze od tych, bo to są serio krowy. Tak, bo te są starsze, nie? To Dużo są starsze, naprawdę to są przepotężne mniejsze. pająki, bo to naprawdę chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo te pająki są no przepotężne, no. One są tej wielkości, żebyście mieli porównanie jak w tej gablotce, co robiłeś Katrze Tak. z początku, co trzymałem gablotkę, one są porównywalnej wielkości. Dokładnie taki sam mam wniosek, jeśli chodzi o wielkość. No a tutaj mamy chyba młodsze samiczki. Powiedz mi, dużo razy rozmnożyłeś terafosy, czy nie zliczysz tego nawet? No, musiałbym siąść na tym. Nie jest to jakaś taka, wiesz, imponująca Aha. liczba, bo to jest trudny rodzaj do mnożenia w ogóle, nie? I nawet jeśli robisz coś perfekcyjnie i nawet stosujesz przeróżne techniki, to i tak ci się trafia, że złożą, wiesz, od razu czarne jaja niezapłodnione i nic z tego. I wiesz, teoria o tym, że jajka się gotują już w samicy, to też jest bzdura, nie? Bzdura. To jest bzdura. Bo Spytaj Seby miał zarąbisty kokon blondyny, gdzie trzymają w wyższej temperaturze. Tutaj akurat przy Pampobeteusach mi się to sprawdza. I ja mam akurat je tutaj w niższej temperaturze dlatego, że biorąc pod uwagę całą moją taką karierę z nimi związanymi, mogę wysunąć wniosek, że więcej miałem w niższej temperaturze niż w wyższej. Ale to nie wyklucza tego, że może Ci się udać to zrobić też w wysokiej temperaturze, nie? Dobra, dalej mamy Xenestisy i ich tutaj jest dość pokaźna liczba. Powiedz mi jakieś ciekawsze, bo i Manisy to wiadomo, że taki klasyczek. SP Blue też mamy. ASP Blue mamy gdzieś intermedium. Ale tu są w ogóle takie świeższe, to pozwolę sobie pokazać, bo ja mam taką, w ogóle mi złapała, wiesz co? DS-a ostatnio, moja SP Blue po kokonie była. I DS złapała mi syf. Ale nie wyprowadziłeś? Jeszcze raz? Nie wyprowadziłeś? Wyprowadzam ją. Mam filmy, pokażę Ci potem, jak już się rusza fajnie. No grzejnik wiadomo, nie? Wysoka wilgotność i sobie tam radzi. W ogóle nie wiem, czy masz też taki wniosek, że wiosna, jesień, taki okres, gdzie się to pojawia, nie? Tutaj fajne pajączki. Nigdy nie miałem, a to taki mój też gral trochę, jak chodzi o te Mesomelas. Fajne pająki. No fajne. teraz akurat ta samica była dopuszczona 26 lutego. Także liczę na to, że mi wyślesz potem pakiet. Bardzo że miło, się słuchaj. wyślę Bardzo dziękuję. Tutaj terafosy, spragnione krowy przy wodopoju. no. Siedzą sobie, piją. No i tutaj jeszcze z takich innych, o których nie mówiliśmy, no to są serikopelmy, tu są bokete, generalum. Generalum, tak? Tego nie widziałem dawno, bardzo dawno. Generalum, tu masz też, tu są te antinousy, bleki, pampo. I tutaj mamy SP Big Black, tak? No już Czy to nie jest ciepło. SP Big Black? To jest antinous Big Black. Big Black, aha. Ten pokój mamy z grubsza omówiony, ale nie omówiliśmy jednej bardzo istotnej rzeczy, która no wiadomo, że przy dużych hodowlach też jest takim samym problemem jak przy małych, czyli muszki, które Wojtek tutaj ma dość fajne patenty i myślę, że chcę Wam o nich opowiedzieć. Wiesz co, to jest w sumie dla naszego wspólnego dobra wszystkich, żeby tych muszek nie było, bo one są największym wektorem tak naprawdę nicieni. A jakby mi tu na przykład weszły nicienie, to mógłbym się pozbyć całej hodowli w krótkim czasie, więc trzeba z tym walczyć. I ja robię to na 3 sposoby. Po pierwsze, nad każdym terrarium, na każdym regale mamy lepy na muchy. Czyli jak wylatuje nam tutaj muszka, to jest duże prawdopodobieństwo, że któraś trafi w ten lep. I Że poleci sobie w lep. I to jest Spoko. pierwszy sposób. Drugi to jest tradycyjnie już w wielu hodowlach używany trójskładnik na muchy. On jest świetny pod tym względem, że paraliżuje muchę, jak tylko dotknie powierzchni, na której jest ten trójskładnik. Dodatkowo też wabi feromonami. Niektórzy jeszcze stosują, wrzucają sobie jakąś, nie wiem, rozbełtanego świerszcza czy karalczana. To ja właśnie pokazywałem żeby kiedyś. dodatkowo wabiło. Nie potrzebujemy, bo jak widzisz, tu jest mega czysto. Bardzo duży nacisk kładę na to, żeby był steryl na hodowli. A to jest trudne ogólnie, jak chodzi, wiesz, o terraria, utrzymać czystość w terrariach. Przy tej ilości jest mega trudne. To jest bardzo trudne. No bo popatrzcie, w każdym terrarium są jakieś zakamarki, gdzie karmówka może się schować. Podkorek. Nawet nie sama karmówka, a już resztki z tego, co pająk strawi, nawet te drobinki, chityny, które zostają, po na przykład karaczanie czy po świerszczu, one też przyciągają cały czas muchy. A jak spojrzysz, tutaj nigdzie ich praktycznie nie ma, nie? Także to jest... To rzeczywiście możecie ba- przyznać, że to wygląda, te pojemniczki wyglądają jak brand new, wiesz o co chodzi, jak nówki i to A nie szacun. przygotowywaliśmy się przed twoim Ale powiem Ci szacun, bo ja na przykład nie mam w ogóle, wiesz, porównywalnej ilości, ale jak chodzi o czystość, to widzowie pewnie też mnie będą, wiesz, teraz
tutaj. Rzeczywiście, że nie zwracam na to aż tak uwagi jak wy tutaj, nie? Nie, to jest według mnie to jest najważniejszą cechą hodowli, zdrowej hodowli, jest dbanie o to, żebyś miał czystość w terariach. Czyli nie mam dobrej hodowli. Wiesz co, Wszystko ja wiemy. miałem kiedyś tak, że wiesz, było tego raz, że mniej, ale w każdym terrarium miałem ściankę z korka, w każdym terrarium miałem jakąś roślinę. A To za wygląda no, pięknie, to jest super, tylko pochłania bardzo dużo czasu, żebyś to był w stanie dobrze wyczyścić, nie? Rozumiem. Ale odbiliśmy od brzegu, a do brzegu ostatnim i takim dosyć ważnym też elementem, który ja stosuję, to jest lampa UV owadobójcza. Nieduży koszt w ogóle, takie lampy 150 zł około i... I jest skuteczna. Ona jest bardziej skuteczna w walce z ziemiórkami, czyli z tymi muszkami takimi bardziej z dłuższym odwłokiem, wąskimi, które więcej latają. Tutaj fotki wrzucimy porównawcze, bo to też myślę kluczowa różnica jak chodzi A o... pułapki feromonowe i lepy są bardziej na mięsówki, które więcej skaczą i biegają niż latają tak naprawdę. Ale w kwestii wektoru właśnie, chociażby nicieni, ziemiórki tak samo jak mięsówki. Oczywiście, że tak. To jest Oczywiście. ten sam wektor, nie? Tak. I na to trzeba uważać jak Co najbardziej. myśmy robili, ja robiłem długo badania na Uniwersytecie Rolniczym na temat nicieni. Mieliśmy tam wiele prób ratowania pająków po nicieniach. Doszliśmy do momentu już, kiedy pozbyliśmy się z pająka nicieni, tylko niestety wraz z nicieniem jest też bakteria, która paraliżuje. Bo one inaczej. nicienie żyją w symbiozie, nie? Z tą bakterią, czy one są... Tak, one się żywią też tą bakterią. I najgorsze jest to, że jak nicień produkuje, wiesz, element uboczny, to jest to toksyna, która paraliżuje helicery. Helicery. No głogłaszki chyba zarazem I też. nie wiem, czy zauważyłeś, ale w pierwszej kolejności pająk jak przestaje pobierać pokarm, to nie może wyprostować helicerów. I myśmy się to pozbyli tego z pająków, tylko nie jesteśmy w stanie przywrócić władności helicerom. I one zostają żywylnice, jak linieją. Niesamowite, widzisz. No, więc dotarliśmy do tego i to prostym sposobem, bo za pomocą płynu Lugola w odpowiednim stężeniu. Tylko nie jesteśmy w stanie przywrócić władności Sprawności. helicerom. Moi drodzy, przyszliśmy tutaj do tej ezendami jeszcze w ramach ciekawostki i wyciągnęliśmy to, bo myśleliśmy, że ta ezendami wyszła, ale Wojtek zauważył, że zrobiła sobie normalnie taki powietrzny bąbel ta nimfa No i tutaj. wcale się jej nie śpieszy do góry, nie? Ale ciekawe, w sensie czy ona to znalazła, myślisz, czy wytworzyła? Nie było tego przedtem. Popatrzcie, tutaj jest bąbel powietrzny. Niesamowite, no. Bo mi się wydaje, że one przez te... chociaż ona weszła, to była cała mokra, ona nie miała żadnej Tak. bańki wtedy, wiesz o co chodzi. Nie wiem, czy to będzie widać, ale czekaj, przybliżymy stąd, o. Tutaj gdzie jest ten bąbel. Ja się w wielu przypadkach zderzałem z takim zachowaniem u na przykład hysterokratesów. One są właśnie słynne z tego, że potrafią pływają, nurkować. nie? A że pływają to jest raz, ale że potrafią nurkować. I wtedy fajnie to widać na setach, w włoskach, jak te drobinki powietrza, te bąbelki, aż się trzymają tych włosków, nie? No. I one później jak nurkują, to te bąbelki się zbijają w jedną taką wielką bąblę, nie? Myślę, że o pająkach jeszcze dużo nie wiemy tak ogólnie, wiesz o co chodzi. Zobacz, patrz, ona dalej chce iść w dół, nie? A to już naprawdę minęło sporo czasu. No myślę, że pół godziny lekko, bo Lekko, godzina nie lekko, powiedziałbym, ale chociaż wiesz, nie wiemy ile ona tam siedziała wcześniej, nie? No. Ale ciekawe, że ona żyje dalej, to jest w ogóle, wiesz co? I patrz jak pływa. No. No Dobra. Dobra, idź tam do góry. Już się nawodniła. Dobra, starczy jej tych wrażeń. Dobra, a teraz w ogóle Wojciech nam tutaj zaproponował, że możemy dopuścić Seladonie wśród tego pięknego otoczenia. To będzie wtórne dopuszczenie, tak? Jak Sebastian nam tutaj podpowiedział. Ale w ogóle selki chyba tylko jeśli chodzi o dopuszczanie w terrarium samicy, nie? W zbiorniku tak, poza bo gniazdem one nie bardzo chyba będą. Też się da to zrobić, ale nie ma sensu w ogóle, bo wiesz, bo jest to dla nich taki, wiesz, dodatkowy kierunkowskaz ta norka. A jeśli chodzi o na przykład zjadanie przez Seladonie samców, to się zdarza, zdarzyło czy mi się nie? jeszcze, nie? No i daj mi mu cię. Dużo razy rozmnożyłeś Seladonie? O Jezu. Nie zliczyłbyś tego? No, ciężko to rozliczyć. Pamiętam pierwsze jak To przyjechały. jest bardzo łatwy gatunek do mnożenia, nie? Bo tak naprawdę wpuszczasz samca, czekasz, w naszym przypadku to jest przeważnie pomiędzy 62 a 64 dni i wychodzą młode i to jest tyle, nie? O, już zaczyna taniec. No to widzisz, tutaj już powinna ona wychodzić, ale mi się wydaje, że jej już wystarczyło ten jeden raz, skoro nie wychodzi. Aha. Ale no zobaczymy za chwilę. Jeszcze go Damy im ukierunkujemy czasu. troszeczkę. Spróbujemy mu pomóc, żeby znalazł wejście. Nogę ma skrzywioną, ale to nie szkodzi. O, dobra, teraz już ma idealnie. Jak teraz nie wyjdzie do niego samica, no to
Jeszcze możemy zrobić jeden myk, że spróbujemy wyciągnąć samicę. Bąbel. Bąbel. No i dawaj, tygrysie. Przenieśmy z powrotem może. Albo dobra, przytrzymam, zobaczymy co się będzie działo. Dobra. O, chyba rzeczywiście nie ma. Nie Nie będzie ma chmury, ale chociaż ją zobaczyliśmy. No, I ale też prawdziwe oblicze, wiesz. I to jest taka fajna oznaka, bo pierwsza kopulacja była taka typowa, nie? Ze stukaniem samicy i wszystko przebiegło pomyślnie, więc tutaj jesteśmy już pewni, że będzie kokon i nie trzeba nic z tym robić, nie trzeba poprawiać. Odkładamy na półkę i czekamy, nie? Ale wiesz, też fajny obraz, nie, że tutaj wszystko śmiga, wiesz, jakby perfekcyjnie. W sensie, no jest perfekcyjnie, bo samica nie chce już kopulować, czyli jest dobrze. Ale wiesz, że nie, że tutaj też wszystko się od razu dopuszcza, czasem też trzeba odpuścić, o tak. Nie, no wiesz, ile jest przypadków takich, że wiesz, idziesz na pewniaka, dobra, dopuszczamy, super, pięknie, ładnie i masz w odpowiednim terminie samicę do dopuszczenia, idealnego samca i na przykład jemu się nie chce w ogóle kopulować przez kilka miesięcy. Otóż to. A powiedz mi, bo tak z ciekawości, bo gadamy tutaj, wiesz, no jakby sukcesem już samym jest to, że jest tego aż tyle, na pewno masz masę takich rozmnożeniowych sukcesów, ale jaka taka największa twoja porażka hodowlana? Masz jakieś takie coś, że zawaliłeś i jesteś zawiedziony? Nie, Po prostu nie cię mam, ja mieli. nie podchodzę do tego jako do takich porażek, że coś zepsułem. Parę razy miałem tak, że jak jeszcze odbierałem kokony, to spóźniłem się z odbiorem, na przykład miałem zaznaczone odbieramy 21, przyszedłem 22 i na przykład intermedius wcinał kokon i były w środku nimfy. To może takie porażki, ale... Miałem tak z Emulinusem ostatnio. No, ale śpię z tym spokojnie, także wiesz, nie dręczę się tym, że sobie zawaliłem. Mogłem przyjść wcześniej i prawdopodobnie kokon byłby udany, a tam już wiesz, soki trawienne i tak dalej, to doprowadziły do tego, że się posklejały i z tego nic nie było. Największym takim moim i sukcesem i zawodem, jeśli chodzi o pająki, to jest Grammostola pulchra, nie? To jest mój ukochany gatunek, którego mi się udało rozmnożyć 2 razy w życiu i nigdy więcej tego już nie powtórzyłem, nie? I próbowałem na wszystkie sposoby. I udało mi się to jednego roku, że 2 samice rozmnożyłem. I później już przez lata długie i dalej próbuję. I dalej... No dobre ciśnienie było tamtego lata. No chyba tak. Pyk. Powinieneś mieć taki, wiesz, profesjonalny skoroszycik. Skoroszycik. Dobra, moi drodzy, no troszkę nam zajęło tutaj zwiedzanie, a ja mam do Wojtka jeszcze parę pytań, bo no jak sami mogliście zauważyć, jest tego tutaj no zajebiście dużo, nie będziemy mówić inaczej. Czy miałeś taki moment, wiadomo, że pomagają Ci tutaj pracownicy, ludzie, ale czy miałeś taki moment, w którym Cię to na tyle przytłoczyło, że jakby miałeś taki moment jakby paniki, coś takiego, czy... Wiesz co, zawsze jest problem przy dużej ilości taki, czy będziesz miał osoby, które to ogarną. I w moim przypadku, a teraz w sumie pracuje dla mnie 18 osób. 18 pracowników, moi drodzy. No, Cuda nie widzę. i chętnie bym przyjął więcej, także jakby coś, to ktoś tam. Myślę, że stary będziesz miał naprawdę. Nie wiem, czy jesteś gotowy na ilość ludzi, jakie się zgłosi. I tylko o to chodzi, żebyś miał ludzi z pasją, którzy chcą to robić, bo jeśli będziesz ich miał, to wtedy cię nie przytłacza ta ilość. Zaczyna przytłaczać, jak nie ma kto przy tym pracować i wiesz, i nie jesteś w stanie zapewnić tych warunków, które powinieneś zapewnić. To nie mówię tylko o samicach dorosłych, tylko od tej pierwszej, wiesz, tego pierwszego stadium od nimfy po dorosłość, żeby miał kto przy tym robić. Jeśli masz załogę, jeśli masz ekipę, to nie jest to przytłaczające. Problemem się staje to, że jak nie masz rąk do pracy, nie? Że jest też cyrkulacja ludzi, to no, nie każdy chce poświęcić całe życie na pająki, to też jest Tak, to, nie? Więc dokładnie. trzeba cały czas gdzieś tam mieć rękę na pulsie. Powiem Wam, że rozmach tego miejsca to jest coś niesamowitego i nie ukrywam, jakiś czas temu poczułem takie może też troszkę wypalenie się w temacie pająków, ale wiza w takim miejscu po prostu sprawia, że najchętniej bym teraz pojechał i robił pająki. Serio, mega takie odświeżenie główki. No cóż, można powiedzieć, że marzenie tu pracować każdego terrorysty, bo naprawdę nawet mając swoją hodowlę, podoba mi się tutaj, no nie powiem, że bardziej niż u mnie, ale myślę, że tak samo jak u mnie. Nie no, oczywiście, że jest tutaj w ogóle nieporównywalnie inaczej. Mega wysoki poziom, fajnie. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten materiał, a my wracamy do dalszej części.
Powiedz mi, bo tak jak rozmawialiśmy o największym gdzieś tam, no o porażce, która w sumie, każda porażka jest jakąś lekcją, to myślę warto zaznaczyć, ale w momencie jak rozmawialiśmy o sukcesach, czy uważasz, że na przykład ta Pulchra jest twoim takim największym sukcesem? Czy, tak, zdecydowanie Pulchra. Ja już pomijam wszystkie terafosy, bo terafosy przy Pulchrze to są dla mnie pikuś, a Pulchra dla mnie jest taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o rozmnażanie. I tak jak mówię, mi się to udało w całej tym moim życiu rozmnożyć 2 razy i porażek bym nie zliczył, ile tego było. I próbowałem już wszystko dostosowywać pod nie, wiesz, i ściągałem sobie w temperatury roczne, które są w ich środowisku, wilgotność, dokładne daty od chłopaków, kiedy one kopulują w naturze. I mocny research. No, mimo tego, tylko udało mi się to 2 razy, udało mi się to zrobić na 2 samicach w tym samym roku i później powtarzając warunki, powtarzając wszystkie wiesz, czynniki, które wpływają na rozmnażanie, nie udało mi się tego już zrobić. Czyli mamy sukces i mamy porażkę, mega. Bo chciałbym mnożyć pulchrę, no nie ukrywajmy, no 99% pulch to jest pulchry z odwłowów, nie? I one cały czas co roku przybywa do Europy partia, która jest sprzedawana. I może jak one dorosną i ktoś będzie miał bazę hodowlaną z tych, które przychodzą, może z tego się coś udać. Ale teraz jak ktoś ma stare samice, które tam wiesz mają po 10, po ileś tam lat, no bo ten pająk też długo rośnie. To jak ktoś to rozmnoży na takiej starej samicy, to może powiedzieć, że jest ten kozak, nie? A powiedz mi, uważasz to, co na przykład jakby cała ta hodowla, bo nie wiem, można to nazwać przedsiębiorstwem. Ty uważasz, że to jest duży sukces? W sensie, jeśli chodzi, wiesz, ja uważam, porównując na przykład do tego, co ja mam, jakkolwiek można to przyrównać, to, że to jest niesamowicie potężna, dobrze zorganizowana skala. Przynajmniej takie stwarza mi to wrażenie. Wiesz co, to jest na pewno sukces, bo ja tu sukces widzę w każdym, wiesz, nawet w pająku w gablotce, który mam, który jest ładnie zrobiony, bo to wszystko poświęca Twój czas prywatny, wiesz, jest to takim wyznacznikiem Twojego hobby, nie? I widzisz, że wszystkie pająki, które są martwe, to nie są rzucone w kosz praktycznie, tylko są robione jeszcze do gablotki, żeby one dalej cieszyły oko. I są takie wieczne. Wiesz co, i czasem ja się wypaliłem dużo z pająków, bo przez to, że całe życie temu poświęciłem praktycznie, na pewno dorosłe życie i jeszcze troszkę wcześniej, to troszkę się wypaliłem, ale schodzę sobie tu czasami, wiesz, wieczorem, jak nikogo nie ma, odpalę sobie światła w pokojach, przejrzę i jest taki sentymentalny powrót do tego i wiesz, taki w głowie się rodzi takie coś, kurde, robiłeś to dobrze, nie? I dobrze to zrobiłeś, dobrze to wygląda, dobrze jest to prowadzone. Jest to sukces. Jak oceniasz przez to wkład, jakby nie bądź skromny, bo uważam, że tu nie powinieneś być w rozwój jakby polskiego, europejskiego czy światowego pajęczarstwa. Uważam, że jest to mocny wpływ, to co zrobiłeś, bo tak jak gadasz, robiłeś to dobrze, robisz to dobrze do dzisiaj. Może troszkę bardziej w cieniu, nie w cieniu, ale ciszej, okej, ale uważam, że jest to wszystko bardzo duże. Ja nigdy nie byłem, wiesz, jakoś mocno medialny, bo wiadomo, że z takiej, wiesz, 2 bardziej znanych pajęczarzy w Polsce to Parcie na szkołę miał zawsze bardziej gumę. No. Ja to raczej nigdy nie w tym kierunku nie dążyłem, żeby gdzieś tam występować w jakichś programach i tak dalej. Gdzieś się tam przewijałem oczywiście, ale dalej tego nie mam, nie? Widzisz, no, tobie zajęło 4 lata, żeby się ze mną mówić na to, żeby... Ale udało się, wytrwałość. Dzisiaj mam taki dzień chwał. No i myślę, że to, wiesz, też dużo mi zmieniło to moje takie ukierunkowanie w życiu, że zmieniłem na inną pasję, w której bardziej siedzę. A wracając do pytania, myślę, że tak, że sporo zrobiłem dla tego hobby i na skalę światową. Dużo zrobiliśmy, naprawdę, bo i samo to, że wiesz, lataliśmy do tych krajów, bo mamy mega dużo krajów zwiedzonych. O tym też chciałbym zrobić film. Myślę, że musicie tutaj Wojtka napędzić, żeby opowiedział o podróżach, bo to wydaje mi się, że kilka materiałów... Historia w podróży to są naprawdę takie elementy, które w taką iskierkę w moim tym pajęczym sercu jeszcze tak wzniecają, nie? No i to dużo dało, bo myśmy jeździli w czasach, gdzie jeszcze nie było takie modne jeżdżenie za granicy do dżungli, szukanie pająków. Już były pewne osoby, które robiły to od lat, nie? W szczególności Niemcy.
Oni to robili dużo wcześniej niż my, ale jeśli chodzi o Polskę, no to no może nie byliśmy pionierami, bo wcześniej był Emil na przykład, który też jeździł, ale myśmy to zrobili chyba z takim większym przytupem z Kubą. Tak mi się wydaje, no mogą ludzie to inaczej odbierać. Ja mam takie w głowie, że myśmy to zrobili z takim przytupem, bo na przykład w momencie, kiedy przywieźliśmy elektryka, no to było takie kurde mega wow, nie? To był, Elektryki niesamowite, no to było świetne. Teraz jest to już bardzo popularny gatunek, to jest gatunek, który jest praktycznie w każdej hodowli. Ale moment, kiedy myśmy go znaleźli na tym wodospadzie, to stary, to nam kurde normalnie ręce tak drżały, nie? No. Czyli to jest niesamowite, wiesz, bo wy na dobrą sprawę tego pająka wprowadziliście w hobby i to jest stary coś takiego, że wyobraź sobie ile ludzi o tym pająku, wiesz, nawet nie z branży rozmawiało, ile jakby na całym świecie ludzi widziało zdjęcie tego pająka, a wy byliście najprawdopodobniej jednymi z pierwszych osób, które, wiesz... Znaczy my byliśmy na pewno pierwszymi osobami, które przywiązują je do Europy, a pierwszym, który miał młode, był Pedersen. Tak, tylko on do samego końca, z tego co pamiętam, to nie wiedział, czy to są elektryki, bo oni znaleźli kokon. Jak wyszły im młode, to tak, to owszem, ale na 100% jesteśmy pierwszymi, którzy rozmnożyli to w niewoli. Nie? Ale wyobraź sobie jakby jak to jest na skalę światową, wiesz, nawet w mojej książce jest opisane, w ilu innych książkach, w ilu artykułach jest o tym pająku mowa, bo to nie jest zwykły pająk, który wiesz, jest czarną kluską, tylko on naprawdę jest piękny. Teraz już się przyzwyczaiłem do niego, nie mam takiego wrażenia. Ale pierwszy moment jak widziałem tego pająka w internecie na jakiejś grupce, to ja wiesz, oczy mi wypadły i to jest niesamowite, że no jest to mega gruba akcja, no, z tym, że gdzieś tam... Była, ile jest, wiesz, jeszcze do tego przygód, które, wiesz, towarzyszyły, jakbyśmy szukali tego pająka, no, to w jaki sposób myśmy je wyciągali, jak ja spadłem z takiego wodospadu, że wiesz, dobrze, że w ogóle żyję teraz, nie, bo się sturlałem, kurde, jak nie wiem, w Jumanji, kurde, wiesz, z tych gór, także były przygody świetne i czasem niebezpieczne, i czasem wesołe. Wiesz co, nawet fajnie by było, bo miałbym to później gdzieś w archiwum, jakbyś coś takiego nakręcił, a... Z miłą chęcią, myślę, że widzowie też będą chętni. I to jest coś takiego w momencie, ja powiem Ci moje takie subtelne odczucie, jak na przykład kupuję biru, albo mówię o biru Pessimoroxigorum, jak widzowie nie będą wiedzieli o co chodzi, to mam przed oczami, gdzieś tam w głowie, nie wiem, Kubę, wiesz o co chodzi. No oczywiście. Nie wiem, mam coś takiego, jak chodzi o elektryki, to mam te jedne z pierwszych waszych kwot, które wrzucaliście. Z Pulchrom też mi się bardzo kojarzysz, mimo że możesz, wiesz, ty tego nie czuć, to mam coś takiego, że widzę tego pająka i wiem, że to jest, wiesz, taki gra od Wojtasa. I to jest niesamowite, że spośród tylu hodowców na świecie, to właśnie, wiesz, gdzieś wy zrobiliście w sumie no, ważne takie rzeczy w tym wszystkim, nie? Ja się mega jaram w ogóle tym filmem i bardzo dziękuję za możliwość nagrania tutaj. Myślę, że moglibyśmy tu siedzieć, gadać w nieskończoność. Natomiast liczę, że to nie ostatni film, tak jak rozmawialiśmy o tej zrzutce, która jest w opisie prowadzona. Zachęcam Was do wpłacania. Myślę, że im prędzej się tam nazbiera, to z Wojtkiem drugi taki materiał już z tego drugiego miejsca oczywiście zrobimy, a kto wie, może finalnie uda się zrobić te... A tamto miejsce też na pewno robi wrażenie. Już nie jest tak sterylnie, nie jest tak przejrzyście, bo no, przy takiej ilości... No powiedzmy... Tam chyba głównie kartony wchodzą w grę, to wygląda jakby tam nie było nic, a tam jest naprawdę tego... Tam jest mega dużo, tam są też 3 pomieszczenia z pająkami, tam jest no niezliczona tego ilość. Nie będziesz w stanie tego zliczyć, ile tam jest, no nie? Tak więc Wojtku, no po tych 4 niesamowicie zawziętych latach walki o udział tutaj bardzo dziękuję za możliwość nagrania. No jakby nie wiem, czy to było mnie widać, czy nie, ale jestem naprawdę dzisiaj bardzo usatysfakcjonowany i czekam, aż ten film zobaczę pewnie nie raz. Jeśli chcecie więcej filmów z udziałem Wojtka, zresztą namówcie go, może zrobić swój kanał właśnie na temat podróży. Bo... Na to na pewno nie będę miał czasu niestety. Natomiast ja myślę, że będę ja miał czas, żeby jakoś to z Wojtkiem uporządkować, jeśli będzie miał chęć. Oczywiście zapraszam na sklep od Wojciecha Spidersword.eu w opisie, link także do stron na Facebooka i myślę, że tam jakieś archiwalne rzeczy na pewno... Archiwalne, bo na Facebooku nie działamy praktycznie. Na pewno znajdziecie. No Wojciecha niestety na giełdach nie uświadczycie, ale jest na pewno osobą wartą uwagi. Myślę, że ten film dosadnie Wam to udowodnił. No i cóż, dziękuję Ci bardzo.
Jest mi bardzo miło, czuję się Miło było. wyróżniony. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. No mam nadzieję, że z drugiej z 4 hodowli Wojtasa. Trzymajcie się, hej. Cześć, strzałka.